Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku projektu na piątkę poświęconego remontowi mojej przyczepki. Tak jak zapewne zauważyliście, przyczepka nie jest już pod pokrowcem. Te największe tegoroczne opady mam nadzieję, że już minęły i pogoda będzie lepsza i nie będzie ryzyka zalania przyczepki. A pokrowiec ten został ściągnięty głównie dlatego, że chciałbym wrócić do tematu, który został przerwany jesienią tamtego roku przez załamanie pogody i mrozy, które się pojawiły. A mianowicie chciałbym dokończyć zewnętrzną część przyczepki i zmierzać powoli do jej pomalowania. Jak widzicie, ta przyczepka została już wstępnie wyszpachlowana taką masą szpachlową, natomiast ja będę chciał jeszcze poprawić tą warstwę, zrobić drugie szpachlowanie za pomocą szpachlówki żelkotowej, tak żeby to już było na gładko gotowe do malowania. Poza tym, zanim przystąpię do dalszych prac wewnątrz przyczepki, chciałbym najpierw przykręcić te listwy kedrowe, z tego względu, że później miałbym bardzo utrudniony dostęp do śrub montażowych od tych listew, także chcę to zrobić właśnie na tym etapie. Oczywiście nigdy wcześniej nie szpachlowałem niczego szpachlówką żelkotową, także to będzie taki mój pierwszy raz w tej kwestii, więc nie wiem jeszcze, jak będzie mi się nią pracowało. Plan mam taki, żeby wszystkie te rozszlifowane miejsca oraz miejsca wypełnione tą zieloną masą szpachlową właśnie przykryć szpachlówką żelkotową, a następnie je jeszcze raz delikatnie przeszlifować oraz zrobić po prostu taką inspekcję całej skorupy i jeśli znajdę jakieś drobne ubytki, takie na przykład jak tutaj, to oczywiście odpuścić i również je zaszpachlować. Natomiast ta przyczepa będzie malowana Raptorem. Raptor jest farbą taką tworzącą powłokę dosyć grubą, więc myślę, że takie bardzo delikatne miejsca jak tutaj, takie ryski, ich nawet nie czuć pod palcem. Tym się już nie będę przejmował, po prostu je zamaluję i myślę, że ta farba będzie w stanie pokryć tego typu drobne rzeczy. Będę używał takiej szpachlówki żelkotowej. Ona jest dwuskładnikowa, więc to jest taka sama historia jak z tą szpachlówką. Należy te dwa składniki połączyć w proporcjach 100:2 i wymieszać. I taką gotową masę oczywiście będę tutaj nakładał. Ponieważ, tak jak mówiłem, nie mam doświadczenia w szpachlowaniu tą masą szpachlową, to w pierwszej kolejności będę chciał poszpachlować te miejsca, które są płaskie, a w drugiej kolejności zająć się miejscami, które są na zaokrągleniach. Także mieszam i zabieram się do szpachlowania. Ta szpachlówka występuje w różnych kolorach. Ja wziąłem kolor RAL 9010, ponieważ znalazłem gdzieś w internecie informację, że właśnie w takim kolorze jest laminat. Natomiast oczywiście ze względu na wiek tego laminatu on się już troszeczkę odbarwił. Ale tak jak mówiłem, nie ma to większego znaczenia, bo i tak będzie przyczepka malowana. Spróbuję sobie nałożyć troszeczkę tej masy. Ona jest taka fajna, jakby to powiedzieć, taka bardzo gładka. Więc myślę, że będzie fajnie się tym szpachlowało. Troszeczkę utwardzacza. Nie należy go dać zbyt dużo, bo wtedy bardzo szybko pewnie stwardnieje, podobnie jak tamta zielona. Na pierwszy raz nie robiłem tutaj jej zbyt dużo, żeby zobaczyć w ogóle, jak to będzie szło. Ok, zabieram się więc do szpachlowania. Aby w miarę łatwo mi się to nakładało, to będę używał takiej dosyć szerokiej szpachelki. Jest ona dosyć taka rzadka, bym powiedział. Myślałem, że to będzie dużo gęstsze. Nie wiem, czy jedna warstwa wystarczy. Może dojdę do wprawy i będzie szło to lepiej, ale na razie to tak widzę, że średnio.
Jeśli coś będzie nie tak, to po prostu zeszlifuję ten kawałek i nałożę kolejną warstwę. Ona w tym momencie zaczyna się robić taka lekko ciągnąca, więc postaram się szybko ją ponakładać, żeby mi nie stwardniała, bo nie wiem jeszcze, jak długo ona będzie tutaj się nadawała do użytku. Ale jest dosyć wydajna, bo skoro taką małą ilością byłem w stanie tutaj pokryć cały jeden taki boczek, to myślę, że ona dosyć wydajnie będzie szła. To dobrze, bo ona jest dosyć droga. Taka mała puszeczka kosztuje około 100 zł. Ok, ja włączam w takim razie timelapsa i szpachluję. Ok, wszystkie krawędzie mam już zaszpachlowane tą szpachlówką żelkotową. Na wszystkie krawędzie poszło mi troszkę ponad pół tej puszki, dzięki temu, że właśnie główne wypełnienie było zrobione tą tanią szpachlówką właśnie poliestrową. Do tej żelkotowej poszło mi stosunkowo mało. Oczywiście jeszcze została mi do wyszpachlowania góra. No i będę musiał to przeszlifować, jak już zaschnie, i pewnie nałożyć jeszcze jakieś drobne poprawki. Tak jak widzieliście pod koniec, tutaj nakładałem tą szpatułką, tym patyczkiem. W sumie chyba wygodniej mi nawet nim było robić niż szpachelką. Także na takich krawędziach szerokich na brzegu całkiem fajnie się to właśnie tym patyczkiem nakładało. Dzisiaj zrobiło się już dosyć późno, powoli robi się ciemno, więc nie będę już w tym momencie zabierał się za dach. To sobie zastygnie, zaschnie, a ja pewnie jutro albo pojutrze zabiorę się właśnie za zrobienie góry i szlifowanie. Także na ten moment kończę, ale oczywiście to jeszcze nie jest koniec tego odcinka. Pokażę Wam jeszcze z bliska, jak mi to wyszło. No jest to w ten sposób. Myślę, że jak się to przeszlifuje, to będzie fajnie wyglądało. Ok, żelkot po całej tej stronie mam już nałożony. W drugim kroku tutaj uzupełnię jeszcze takie miejsca jak na przykład tutaj. Natomiast teraz czekam, żeby on mi zastygł, a w tym czasie przeszlifuję sobie te łączenia pionowe z przodu, które robiłem wcześniej. Zobaczę, jak to mi wyszło, jak to będzie wyglądało po przeszlifowaniu. Pokażę Wam jeszcze tutaj z bliska, bo coraz myślę równiej mi idzie nakładanie tego żelkotu, także myślę, że będzie tutaj zdecydowanie mniej pracy niż tam na początku. O, tu będzie pod światło dobrze widać. Zobaczcie, tak to wygląda. Ta masa jest bardzo gładka, dlatego na niej widać każdą nierówność, ale myślę, że to się ładnie zeszlifuje i będzie naprawdę gładko. Żelkot sobie tam na górze tężeje, a ja w takim razie zobaczę, jak tutaj tą stronę będzie mi się szlifowało. Zobaczę jeszcze, nie wiem, czy będę to szlifował ręcznie, czy za pomocą wkrętarki. Zobaczę po prostu, jak to będzie szło. Mam tutaj papier 120, tak na dobry początek, więc zabieram się za szlifowanie. Ogólnie żelkot jest dosyć twardym materiałem, ale widzę, że ta 120 całkiem dobrze go ściera. All of that time was still
Nie nagrywałem całego szlifowania, żeby Was już tutaj nie zanudzić, natomiast pokażę Wam, jak to wyszło. Nałożyłem pierwszą warstwę żelkotu i przeszlifowałem ją. W zasadzie ta powierzchnia jest już dosyć równa. Pozostały takie tutaj drobne, nie wiem, czy na kamerze widać, drobne dołki, które muszę jeszcze poprawić. Ok, łączenia mam już przeszlifowane, więc odtłuszczam je i odpylam i nakładam drugą warstwę żelkotu. Tym razem już tylko w takie miejsca, gdzie nie najlepiej wyszło mi to szpachlowanie, gdzie są jakieś dołki. No i mam nadzieję, że to będzie już ostatnia warstwa. No dobrze, druga warstwa żelkotu została już położona, jest zaschnięta. Na tą pierwszą warstwę zużyłem tak około 4/5 tej puszki 250-gramowej, natomiast na tą drugą warstwę zużyłem resztę, także około 1/5, także na tą drugą warstwę poszło mi tej masy już zdecydowanie mniej. Muszę oczywiście to jeszcze przeszpachlować, ale mam nadzieję, że teraz będzie już dużo mniej pracy niż za pierwszym razem, że będzie to tylko takie delikatne wyrównanie. Będę musiał jeszcze zrobić kilka punktów tą masą żelkotową na dachu, bo tam jest jeszcze kilka miejsc, które muszę zaszpachlować. No i ta krawędź tam pod drzewem, ale żeby to zrobić, będę musiał oczywiście obrócić przyczepkę, więc najpierw zrobię to wszystko, do czego mam dostęp, a tę jedną krawędź zrobię sobie na końcu. Jak jeszcze gdzieś obchodząc przyczepkę znalazłem takie drobne uszkodzenia, to również je poszpachlowałem, więc też będę musiał je jeszcze przeszlifować. Także no cóż, biorę się do szlifowania. Slow motion, I'm bad at emotion. That's when I knew. Then there's no forgiveness, no one left to witness. That's when I knew. All of that time was over. Dużo pracy i zabawy było, żeby wyszlifować te wszystkie krawędzie tak naprawdę na gładko, ale już udało mi się wypełnić wszystkie jakieś takie drobne ryski i dziurki, które zostały po wcześniejszej warstwie. Jeszcze raz to dokładnie przyszlifować i w tym momencie no to już jest naprawdę takie bardzo fajne i gładziutkie. Nie wiem, czy widać to dobrze na nagraniu. Ostatnia pogoda jest bardzo w kratkę, więc żeby nie tracić czasu, robię tak trochę na zmianę. Jak jest ładnie, to robię na zewnątrz. Tutaj szlifowałem te krawędzie z każdej strony. Natomiast jak jest brzydsza pogoda, to staram się robić w środku. To łóżko piętrowe z tyłu zabudowy i na ten moment ciężko mi powiedzieć, który z tych etapów skończę pierwszy, zmontuję i Wam puszczę, więc nie wiem tak naprawdę, czy będziecie najpierw oglądać kwestie związane z przygotowaniem tutaj przyczepy pod malowanie i szlifowaniem tych elementów na zewnątrz, czy to łóżko. Dzisiaj pogoda jest w miarę ok, mi został tak naprawdę tylko do wyszlifowania już dach, więc zabieram się za wypełnianie takich pojedynczych punkcików po uszkodzeniach na dachu tą szpachlówką żelkotową. Szlifuję, no i mam nadzieję kończę już temat przygotowania przyczepy pod malowanie.
Dzisiaj w końcu jest trochę lepsza pogoda. Jest wiecznie, ale jest w słońcu naprawdę cieplutko i w końcu przestało padać. Trochę razi mnie słońce nawet, więc oczywiście wykorzystuję takie warunki i działam dalej z przygotowaniem przyczepy pod malowanie. W zasadzie ostatnim etapem, który mi został do zrobienia, jest zajęcie się połączeniem tej ściany z dachem, czyli właśnie tutaj ta krawędź pod jedną i pod drugą szybą. Zdemontowałem tylną szybę i widzę, że to się mówi, nasi już tutaj byli, to są jakieś kawałki silikonu, jakieś takie rzeczy. Zabezpieczyłem sobie otwór okienny folią, ponieważ będę chciał to wyczyścić. Tutaj to spasowanie jest fatalne, zaraz wam pokażę to z bliska. Natomiast jest zrobiona tutaj taka idealna półeczka na brud, która z jednej strony pozwala temu brudowi i wodzie się tutaj zatrzymywać i na przykład zamarzać, a z drugiej strony jakby pogarsza uszczelnienie, ponieważ ta listwa, która trzyma okno z tym uszczelnieniem butylowym, no nie może ładnie przylegać. Więc będę chciał to wszystko ładnie doczyścić i wyrównać to szpachlówką, dzięki czemu jak przykręcę listwę, to będzie ona pięknie dolegać i powinno to być fajnie szczelnie zrobione. Zobaczcie z bliska, jak to wygląda. No, zebrało się tutaj naprawdę bardzo dużo brudu. To wszystko czarne, to jest oczywiście brud. Także będzie trzeba to przede wszystkim wyczyścić, no i wtedy będzie można to uszczelnić. Także jak widzicie, na ten moment wygląda to no, fatalnie. Myślałem, że będzie dużo lepiej, więc nie pozostaje nic innego, jak doprowadzić to do takiego stanu, jak powinno być. Ok, było z tym trochę zabawy. Tak naprawdę najwięcej zabawy zeszło mi nie z tym brudem, tylko z klejem, który pozostał po tych szarych taśmach, także nie polecam na przyszłość, chyba nie będę ich stosował. Jeśli to miałoby być dłużej przyklejone, na chwilę ok, ale później po dłuższym czasie strasznie to przywiera, ta taśma się rozwarstwia, zostaje klej, więc ciężko później to usunąć. Użyłem tutaj takiego removera do naklejek oraz zmywacza silikonowego. W tym momencie jest to, myślę, już wystarczająco wyczyszczone, no i wygląda już zdecydowanie lepiej niż na początku. Fazowałem sobie tutaj krawędź, żeby nie mieć jakichś takich wystających elementów, które by mi przeszkadzały. W tym momencie przyklejam taśmy takie ograniczające miejsce pracy i wypełniam szybciutko, póki jeszcze mi się nie ściemni tutaj tą przestrzeń. Powoli robi się już szarówka i zaczyna być chłodno. Na szczęście skończyłem. Wypełniłem tutaj tą przestrzeń, tą półeczkę, która tutaj była zrobiona. Tak mi to wyszło. Powiem szczerze, że zaskakująco dużo masy poszło na wypełnienie takiego paska, także dobrze, że nie robiłem tego od razu żelkotem, tylko najpierw tą szpachlówką. Ona jest dużo tańsza, a też dobrze się sprawdza, więc myślę, że to było dobre rozwiązanie. Tak naprawdę pozostaje mi teraz poczekać, żeby to przeschło. Ta szpachlówka w momencie, gdy schnie, troszeczkę tak jakby się wciąga, więc myślę, że nie trzeba będzie tego szlifować. Zrobiłem to w miarę na gładko, tylko po prostu przyjdzie na to jeszcze cienka warstwa żelkotu i temat będzie zamknięty. Pokażę wam jeszcze z bliska, jak to wyszło. Może pod słońcem będzie to lepiej widać. Zobaczcie, tak to mi się udało tutaj wypełnić. Tutaj zapomniałem jeszcze o tym, za chwilkę dorobię jeszcze kawałeczek masy i to również wypełnię, żeby już sobie schło. Dzisiaj pogoda jest jeszcze fajniejsza niż wczoraj, bo zdecydowanie mniej wieje, więc ja działam dalej. Ta szpachlówka już mi przeschła, jest twarda, więc szybciutko zabieram się za tylko takie delikatne przetarcie jej, żeby zlikwidować jakieś takie wystające zadziorki. Zabezpieczam i będę nakładał kolejną warstwę, czyli tą właśnie żelkotową, którą już będę mógł wykończyć na gładko.
Niestety kończy mi się ta szpachlówka, mam jej już naprawdę mało, zostało mi jej tylko tyle. Zamówiłem kolejną puszkę, ale jeszcze nie dotarło, być może jutro będzie. Także mam nadzieję, że starczy mi to na ten element. A jak przejdę na drugą stronę, to i tak muszę jeszcze najpierw położyć tą zieloną masę, więc myślę, że do tego czasu już mi ta szpachlówka przyjdzie. Także zabieram się do nakładania. No niestety, tej masy, którą miałem, starczyło mi mniej więcej na 2/3 tego paska. Dzisiaj już z tym nic nie wymyślę, tak to po prostu zostawię, żeby przeschło, a ja w takim razie, chcąc wykorzystać tą ładną pogodę, przenoszę się na drugą stronę przyczepy i również tam demontuję okno. Zobaczę, jak sytuacja wygląda z tamtej strony. Udało się zdemontować to okno, choć jak widzieliście, nie było to takie łatwe. Po prostu ten butyl, który po tej stronie był jeszcze taki dosyć elastyczny, ponownie się przykleił, nie chciał puścić. Tutaj jeszcze jeden wkręt również blokował ściągnięcie tej listwy, więc troszeczkę trzeba było z tym powalczyć. Przez to robi się w zasadzie już szarówa. Dziś teraz dzień jest bardzo krótki, więc myślę, że jedyne co dzisiaj zdążę zrobić, to zabezpieczyć okno po prostu na noc i wyczyścić tutaj te elementy, przygotować sobie po prostu miejsce do pracy na następny raz. Zaraz Wam jeszcze pokażę to z bliska, ale z tej strony wygląda to zdecydowanie lepiej niż z tamtej, z tego względu, że jest to dużo bardziej równo spasowane. Oczywiście jest tutaj brud, który trzeba będzie wyczyścić, ale nie ma tutaj aż takiej tragedii jak z tamtej strony. Myślę, że po usunięciu tych resztek wkrętów tak naprawdę tylko wystarczy to przeszlifować i delikatnie zaciągnąć szpachlówką i będzie po temacie. Zobaczcie, tak to z bliska wygląda. Jak mówiłem, oczywiście tutaj jest pełno brudu, ale te łączenia, te pasowania tutaj z tej strony wyglądają dużo lepiej. Nie ma tutaj takiej półeczki właśnie na brud, jak była z tamtej strony. Wręcz przeciwnie, nawet ta górna część jest troszeczkę wystająca, więc tutaj nie powinno być z tym dużo pracy. Bring it down. I can feel it. Walls on the floor. Bring it down. There's feeling. Powiem Wam, że strasznie mi się ciągnie to przygotowanie przyczepy do malowania, głównie dlatego, że nie umiem niestety tak zrobić tej warstwy za jednym razem, żeby po prostu zaszpachlować, przeszlifować i było zrobione, tylko robię to takimi małymi krokami. Nakładam warstwę, przeszlifuję, jeśli widzę, że jeszcze gdzieś są jakieś niedoskonałości, to nakładam kolejną, cieńszą warstwę, znowu przeszlifuję, no i tak do skutku, aż faktycznie ta powierzchnia będzie gładka. Taką sytuację mam w tym momencie. Tutaj położyłem już warstwę żelkotu w miejscu tego łączenia. Przeszlifowałem to i generalnie jest w miarę ok. Na kamerze niestety tego nie widać, więc nie mam jak Wam tego pokazać, ale pod palcem czuję, że w niektórych miejscach są jeszcze takie drobne niedoskonałości, więc położę jeszcze jedną, mam nadzieję już ostatnią warstwę. Również ją przeszlifuję i myślę, że na tym etap przygotowań przyczepy do malowania zostanie zakończony.
Plus jest taki, że każda ta kolejna warstwa jest coraz cieńsza, więc ona też dużo szybciej schnie i dużo szybciej można zacząć ją szlifować niż w przypadku tych pierwszych warstw, które są takimi warstwami wypełniającymi, no i są dosyć grube. Ok, ja już tą ostatnią warstwę żelkotu mam położoną. Nie nagrywam już tego wszystkiego tak bardzo szczegółowo, ponieważ to są dokładnie te same czynności, które robiłem wcześniej, czyli odtłuszczenie, położenie warstwy, przeszlifowanie. Jeśli jest ok, no to ok, jeśli nie, no to znowu odtłuszczenie, położenie warstwy i znowu przeszlifowanie. W każdym razie myślę, że to już będzie wystarczające i ta warstwa będzie na tyle już wypełniała na gładko tą przestrzeń, żeby ją tylko delikatnie przeszlifować takim już drobnym papierem ściernym i będzie ok. Nie wiem, czy to dobrze widać na kamerze, natomiast tak to wygląda z bliska. Jest to warstwa w zasadzie grubości papieru, tej taśmy klejącej. Przeszlifuję ją, wygładzę i myślę, że będzie w porządku. Ok, żelkot sobie schnie. Ja już wszystkie inne elementy na innych częściach przyczepy również mam poszpachlowane, także pozostaje mi to jeszcze delikatnie przeszlifować, ale generalnie przygotowania powierzchni przyczepy do malowania uważam tym samym za zakończone. Przed malowaniem pozostanie tak naprawdę tylko zmatowienie, odtłuszczenie i będzie można malować. Pewnie w jednym z najbliższych odcinków będę Wam mógł to również pokazać. A ja tymczasem dziękuję, że byliście ze mną i oglądaliście ten odcinek. Jeśli podobają Wam się moje treści, to dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Będzie mi bardzo miło. Do następnego. Cześć!